Witamy Was bardzo serdecznie. Witaj, Michale. Cześć, Tomku. Znajdujemy się na polu Uniwersytetu Przyrodniczego Przybroda w okolicach Poznania. Tak. Co będziemy działać, Tomku? Stoimy przy siewniku, który jest absolutną nowością w monosemie, w siewnikach punktowych. Nazywa się Valo-Terra. Co to oznacza? To oznacza tak zwane waloryzowanie kapitału ziemi. Terra, valo, waloryzacja. Okej. Nazwa nazwą, ale technologia tutaj mówi bardzo wiele. Zatem pytanie, co tutaj jest takiego ciekawego, innowacyjnego w tym siewniku, że tak powiem, wskazującego, że on jest nad konkurencją? No, czy będzie nad konkurencją, to się okaże. To jest nasz pierwszy model tutaj. Siewnik generalnie jest nowej generacji. W porównaniu do siewników punktowych monosem, które znamy, które dotychczas są też w ofercie tutaj powiedzmy na rynku polskim, mamy zupełnie nowe sekcje wysiewające o całkowicie zmienionej konstrukcji. Co one nam dają? Są to sekcje wysiewające w pełni zelektryzowane. Oznacza to, że napęd na każdej sekcji wysiewającej, napęd aparatu rozdzielającego ziarno jest elektryczny. Rozumiem. Cały siewnik posiada tak zwaną architekturę 56 V. Ma swoją prądnicę, jest niezależny od jakiegokolwiek akumulatora. Czyli właśnie akumulator, układ elektryczny, instalacja ciągnika nie są tutaj na zbytnio obciążane. Nie są, ponieważ wałek napędowy i prądnica zamontowana tuż przy turbinie, którą sobie za chwilę zobaczymy, wytwarza prąd nie tylko dla sekcji wysiewających, ale również dla podsiewacza nawozów, czy nawet dla aplikatora do mikrogranulatów. Bo jak rozumiem, tutaj każdy aparat, każda sekcja jest napędzana osobnym silnikiem elektrycznym. Tak. Natomiast przy podsiewaczu nawozów jest to albo jeden silnik elektryczny, który napędza na przykład w tym przypadku 6 dozowników. Czyli taki scentralizowany jakby. Tak, taki centralny. Do tego jest taki jeszcze jeden dodatkowy silnik, który napędza też mieszadło, żeby było z proporcjonalną prędkością do prędkości jazdy się obracało. A jest też wersja, która dopiero się pojawi na rynku, gdzie podsiewacz nawozów będzie wyposażony w 6 takich silników niezależnych. Będzie dodawało taką przepustkę do rolnictwa precyzyjnego, gdzie będzie można sobie nawet dawkować nawóz w tak zwanym rytmie zmiennego dawkowania. Ja mam pytanie. Czy ten siewnik występuje tylko w wersji 6-rzędowej, czy mamy tu różne możliwości? Tutaj mamy model 6-rzędowy. On oczywiście jest też w wersji 8-rzędowej, a wersje 12-rzędowe pojawią się dopiero za jakiś czas. Tutaj, jeżeli już mówimy o tym 6-rzędowym, on tak jest mocno zwarty, jak tutaj widzimy, ponieważ jesteśmy na polu, gdzie będziemy siać burak otoczkowany. Oczywiście. Czyli mamy tutaj zwężone te sekcje na 45 cm. No najbardziej popularny rozstaw siewu buraka w Polsce. Natomiast potem oczywiście możemy go sobie przestawić na 75 cm. Czyli na wysiew z zasady kukurydzy, jasna sprawa. Tutaj akurat nie demontowaliśmy tutaj pod burak tego podsiewacza do nawozów, ale zdemontowaliśmy relicje talerzowe od podsiewania nawozu, także nie będzie ich tutaj na silniku zamontowanych, ale oczywiście są. No bo lada moment pojawi się okres majowy, czas wysiewu kukurydzy i zapewne się spotkamy też podczas prac polowych w tym samym siewniku, ale już w rozstawie 75, jak wspomniałeś, centymetrów, podczas siewu kukurydzy. Dokładnie tak. Jak sobie spojrzymy tutaj na siewnik i na sekcję wysiewającą, tutaj unieśliśmy jeden zbiornik. No bo tak właśnie patrzę, co tu się zadziało, czy jakaś awaria, czy coś, ale nie ma tutaj awarii. Sobie podnieśliśmy, żeby pokazać mniej więcej, jak ta sekcja tutaj wygląda, powiedzmy od przodu do tyłu. Ja może pokrótce omówię tą sekcję. Czyli jest to takie fajne rozwiązanie, które nam ułatwia i umożliwia też konserwację. Umożliwia konserwację, bardzo łatwy dostęp do aparatu rozdzielającego ziarno i do elementów, które możemy przedmuchać, chociażby typu mieszek tutaj, rurka prowadząca ziarno. Tomku, kilka pytań na szybko, żebyśmy też tutaj nie zanudzili. Jak to się mówi, od ogółu do szczegółu, co tutaj najważniejszego jest w budowie tej sekcji, która tak naprawdę pokaże, że on być może jest lepszy od konkurencji. To się wszystko okaże w polu i podczas naszych, powiedzmy, wysiewów.
Mamy ramię równoległoboczne sekcji, które jest wyposażone w znany z innych siewników układ Monoshocks. Oczywiście on jest tutaj specjalnie przystosowany pod większe wymogi tej sekcji, większe naciski i tak dalej. Mamy jego regulację, gdzie możemy zwiększyć naprężenie sprężyn, żeby sekcja jeszcze była sztywniejsza względem Bardziej podłoża. dociskała. Oczywiście ustawiamy to względem rodzaju gleby, prędkości roboczej i innych parametrów. Przewinęło się słowo Monoshocks. Rozumiem, że jest to siewnik dedykowany do tak zwanego szybkiego siewu. To jest siewnik, który powinien siać szybko. Te prędkości takie robocze, tutaj producent przy tym modelu podaje tak do 12, może więcej kilometrów na godzinę. To już zdecydowanie... Oczywiście użytkownik powie, no tak, ale jak będę miał jakieś kamienie na polu, no to nie chcę sobie też połamać czegoś tutaj na tej maszynie. Jasna sprawa. Natomiast kolejny model, który się ukaże, Valotera Ultimate, on będzie posiadał już system rozdzielania ziarna, który pracuje do 18 km na godzinę. Okej, Ale czyli to jeszcze jest dopiero większy... nasza przyszłość mniej więcej za rok. Czyli jeszcze większe prędkości będziemy mogli uzyskać, czyli jeszcze większe wydajności natomiast tym samym. teoretyczna prędkość, a praktyczna na polu, którą użytkownik dobierze do specyficznych warunków jego pola, no to nam pokaże przyszłość. Jasna sprawa. Mamy tutaj sekcję, układ amortyzacji, mamy potem oczywiście aparat rozdzielający, mamy zbiornik o dużej pojemności, 70 litrów. Tutaj mamy do niego doczepiony taki inny zbiornik, to jest aplikator do mikrogranulatów. Właśnie, chciałem się o jedno też bardzo krótkie pytanie zadać, bo aplikacja samego mikrogranulatu też się odbywa w sposób elektryczny? Tak, tak. I ta aplikacja może mieć miejsca w różnych miejscach. Możemy sobie prowadzić, jak tutaj rurkę mamy jedną ustawioną między tutaj, zaraz w linii siewu, ale możemy też do tyłu, w zależności od tego, jaki środek mikrogranulowany I to jakie stosujemy. preferencje Czy jest ma. taki starter, czy jest jakiś środek insektycydowy, czy helicydowy przeciwko ślimakom. No, tych możliwości jest tutaj sporo. Wtedy, w zależności od tego, co chcemy dozować, wymieniamy sobie tutaj tak zwaną śrubę dozującą. One są w różnych kolorach, tutaj mamy podśrodki insektycydowe. Okej. Tu, tak jak wspomniałeś, siewnik jest już oparty na systemie ISOBUS. Tak, elektryka od razu oznacza izobusa, także tutaj mamy w pełnym izobusie. Oczywiście jest moduł na siewniku zamocowany, który ma w sobie tak zwaną aplikację. I ta aplikacja służy do tego, żeby móc sterować siewnikiem z poziomu terminala uniwersalnego ISOBUS. Okej. Co nam to tak naprawdę daje w praktyce, Tomku? Bardzo szybkie ustawienia przede wszystkim. No tu jeszcze będzie można ustawić ten siewnik nawet z telefonu komórkowego, czy z tabletu, z jakiegoś urządzenia przenośnego. Można też będzie się z nim połączyć przez internet. Czyli tak naprawdę te ustawienia też zdalnie będziemy mogli robić? Ustawienia też będą mogły być zdalnie. Co więcej, jest jeszcze możliwość przesyłania stanu technicznego siewnika do na przykład biura serwisu, które może ocenić, co na tym siewniku dzieje się w danym momencie. Także jest to już taka technologia przyszłościowa bardzo mocno zaawansowana. Natomiast dla użytkownika na polu, który siedzi w ciągniku, w kabinie ciągnika i obsługuje siewnik, no to wiadomo, terminal może ustawić sobie obsadę, może sobie ustawić, że na przykład ma być siew za pomocą jakiejś mapy aplikacyjnej, podsiewacz ma siać taką dawkę, czy też inną, w danym momencie może ją zwiększyć, zmniejszyć. Ma też tam nawigację, no właśnie, jest bo dużo. bo troszeczkę chciałem przejść do tej elektroniki, ale też nie aż zagłębiając się w szczegóły, bo wiadomo, jak ktoś będzie zainteresowany, no to się do nas zgłosi, czy do Ciebie, czy do mnie i na pewne pytania tutaj odpowiedzi uzyska. Natomiast tak naprawdę mówiłeś o terminalu tak zwanym uniwersalnym, tak? Tak. Tutaj akurat mamy okazję pracować w systemie Trimbla, nie? Tak, jest piękna konsola w kabinie ciągnika. Te terminale, ja tylko wspomnę, one mogą mieć różne wielkości ekranu. W przypadku firmy Trimble tam są ekrany 8, 10, 12 celowe. Ja zawsze zalecam jak największy ekran, ponieważ on jest super wygodny w pracy. Dokładnie, w praktyce wygodnie się obsługuje. Do tego dodajmy sobie różne funkcje, które można tutaj zastosować. No, czy to będzie chociażby nawigacja na polu, czyli prowadzenie równoległe, czy to będzie obsługa sekcji, section control, czy to będzie zmienne dawkowanie i też inne funkcje, typu na przykład współpraca z automatyczną kierownicą, która no właśnie, tak zwaną buraków, moim zdaniem jest zwaną wymagana. elektryczną kierownicą i to jest super rozwiązanie, no bo tak naprawdę już nie ma miejsca na błąd ludzki tak zwany podczas jazdy. Tak, oczywiście trzeba to dobrze skalibrować, żeby to prowadziło ciągnik tak jak należy.
Może opuścimy sobie tutaj teraz, ja tutaj odblokuję. Odblokuj. O, No, wystarczy popchnąć do przodu, tak? Popnij do przodu Tomeczku, tak jest. i puść. No, No i sekcję elegancko. mamy opuszczoną, teraz tylko zablokujemy tutaj, żeby nam ziarno nie wyleciało w trakcie wysiewu. No i mamy siewnik gotowy do pracy, nie? Oczywiście tutaj to wyposażenie też trzeba doregulować. Tutaj mamy głębokość roboczą, ustawianie na zasadzie przełożenia w odpowiedni otwór. Mamy też regulację tutaj koła dociskowego, które jest też no, Jasne. złotem po prostu, jeżeli chodzi o wysiew buraka, ponieważ nam ładnie dociśnie Tak. ziarno do A gleby. to ma z kolei niebotyczny wpływ na wschody zaś. Na wschody, I pociąg stabilne. kapilarny, no, po to, żeby się ziarno dobrze rozwijało. No i z tyłu oczywiście tylny blok ugniatający, który nam tworzy tą bruzdę. Kółka dogniatające w układzie V, sprawdzone rozwiązanie. Tak. Także siewnik, no jeszcze raz powtórzę, nie? Może być kukurydza siana, może być burak, może być rzepak, fasola, co Jasne. tylko sobie zażyczymy. Wymieniamy tylko tarczę, zmieniamy ustawienia i jedziemy Już w tak pole. tylko nawiasem, Tomku, bez ciągnika, Bez siewnik- ciągnika ani rusz. ani rusz. Nie. Sam siewnik jeszcze nie ma takich Natomiast możliwości, mamy żeby coś w pracować. zanadrzu, mamy rozwiązania autonomiczne, ale o tym wkrótce, gdzie O będzie tym robot, wkrótce. do niego będzie podłączony siewnik i będzie to sobie siało. Tak jest. A tutaj Przyszłościowo. siewnik Valotera marki Monosem współpracuje z ciągnikiem Arbos. włoskiej marki Arbos, 136 koni w wersji Advance, czyli tutaj też sobie możemy dobrać, że tak powiem, odpowiednie prędkości. Bardzo wygodna już przekładnia z półbiegami, z elektrohydraulicznym rewersem, z mocnym podnośnikiem, jak widać Z sobie anteną tutaj. dokładną na dachu, Także w pełni doposażony. odpalamy, jedziemy Tomeczku, ciąć. czas leci, kawał pola przed nami, Tak. także ruszamy do roboty.